Cześć, z tej strony Maciej, co-founder Setor AI i dzisiaj porozmawiamy o jednej z najważniejszych funkcji naszego oprogramowania, jaką jest pozyskiwanie leadów. I to, co najbardziej lubię w tej funkcji, to to, że sama w sobie jest w stanie nie tylko zarobić Ci na licencję Setora, ale również przynieść Ci zwrot z inwestycji. Co oczywiście jest bardzo ważne, ponieważ właśnie do tego jesteśmy. Jesteś tutaj i my jesteśmy tutaj po to, aby zarabiać Ci pieniądze. Więc jeżeli jeszcze nie wykorzystujesz w pełni modułu pozyskiwania leadów, czyli lead generation, bardzo proszę, nie pomijaj tego wideo. Nasz system pozyskiwania leadów dzieli się na 3 warstwy wzrostu. Pierwszą warstwą jest nasz system inbound. Inbound, czyli zamiana komentarzy oraz aktywności pod Twoim contentem, pod Twoimi rolkami, karuzelami, w nowe, rozpoczęte rozmowy. Więc triggerem, czyli takim punktem zapalnym, punktem aktywacyjnym dla rozpoczęcia rozmowy będzie to, kiedy ktoś zostawi komentarz pod Twoją rolką. I jest to szczególnie ważne dla biznesów, w których strategia marketingowa opiera się w jakimś stopniu na marketingu organicznym. Kolejnym elementem jest outbound, czyli pisanie do osób, które jeszcze Cię nie obserwują, które jeszcze nie miały styczności z Twoją marką, z Twoim contentem. Jest to tak zwany cold outreach, czyli pisanie do zimnych leadów na podstawie źródeł, które zrzeszają Twoje ICP, czyli Twój idealny profil potencjalnego klienta. Ostatnim filarem naszego systemu pozyskiwania leadów jest tryb recovery, czyli odzyskiwania wcześniejszych rozmów, wcześniejszych konwersacji. Więc jeżeli na przykład wcześniej miałeś na swoich DM-ach, w swoich wiadomościach na Instagramie członka zespołu, który odpowiadał za to, żeby doprowadzać te rozmowy do rozmów sprzedażowych lub sprzedawać na DM-ach i zapomniał, co zdarza się bardzo, bardzo często i zdarza się nawet najlepszym, więc najprawdopodobniej masz w swoich DM-ach bardzo dużo urwanych, zapomnianych, zakopanych rozmów, które mogą już w najbliższych dniach zakończyć się sprzedażą. Jest to bardzo ważne, ponieważ największy benefit Setora nie polega na tym, że odpisujemy na DM-y, ale polega na tym, że maksymalizujemy Twój potencjał. I teraz, aby zobrazować Ci, jak ważna jest to funkcja i dlaczego nie warto z niej rezygnować, nie warto zostawiać jej na później, zastanówmy się, co się stanie w momencie, gdy będziemy pisać 100 wiadomości dziennie, czyli 3000 wiadomości miesięcznie do osób, które nie obserwują naszego konta, ale idealnie wpasowują się w nasz profil potencjalnego klienta. Załóżmy tutaj, że na Twoją wiadomość odpisuje 15% osób, co jest bardzo realnym wynikiem i to, co zauważyliśmy, to to, że współczynnik odpowiedzi na pierwszą wiadomość wysyłaną do osób, które nie obserwują Twojego profilu, zazwyczaj jest połową skuteczności, którą będziesz uzyskiwać, wysyłając tę samą wiadomość lub bardzo podobną wiadomość do osób, które Cię obserwują. Mamy 15 osób dziennie, które nam odpowiadają, przemnożymy to razy 30 dni, więc mamy 450 rozpoczętych rozmów miesięcznie, tylko i wyłącznie dzięki jednemu z filarów naszej funkcji pozyskiwania leadów. Ile to kosztuje? Sprawdźmy. 450 rozpoczętych rozmów przy założeniu, że odpisuje nam 30% osób obserwujących, za których zapłaciliśmy, oznacza, że potrzebujemy 1500 obserwujących, aby uzyskać 450 rozpoczętych rozmów. Zakładając, że nasz obserwujący kosztuje nas 10 zł, musielibyśmy wydać 15 000 złotych miesięcznie, aby uzyskać taką samą ilość rozpoczętych rozmów, jaką daje nam prawidłowo skonfigurowany cold outreach. Więc jeżeli nie masz nic przeciwko temu, abyśmy dodali 15 000 złotych do Twojego miesięcznego zysku, bardzo mocno rekomenduję to, aby mieć włączony cold outreach. Teraz, co jest bardzo ważne, tutaj zakładamy, że jest to oszczędność wynikająca z niewydania tych pieniędzy na content, na reklamy, po prostu nie wydania tego na Twój budżet marketingowy. Więc idąc dalej, gdy widzisz już, jak ogromny potencjał kryje się właśnie w tym, aby wykorzystywać Setora nie tylko do odpisywania i pisania wiadomości powitalnych, ale również do generowania leadów, chciałbym pokazać Ci, jak to zrobić najlepiej i jakimi strategiami powinieneś lub powinnaś się kierować, aby robić to dobrze. Ok, zacznijmy od funkcji Cold Outreach. Znajdziemy ją po lewej stronie w menu w zakładce Lead Generation, następnie Cold Outreach. I tutaj na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, aby bardzo uważać na to, żeby nie iść na maksymalne skróty. Co mam przez to na myśli? Mamy wielu klientów i wielu naszych klientów działa w tych samych lub bardzo podobnych niszach. I gdy rozmawiam z klientami, kiedy wchodzimy na konto klienta, właśnie w zakładkę Cold Outreach, bardzo często widzę, że nasi klienci piszą do nowych obserwujących lub do obserwujących naszych innych klientów. Co wtedy się dzieje? W momencie, kiedy do klienta A przychodzi nowy obserwujący, otrzyma on wiadomość nie tylko od klienta A, wiadomość powitalną, ale również otrzyma wiadomości od klientów B oraz C, którzy również są w niszy fitnessowej. Więc ta strategia
bardzo często prowadzi do tego, że piszemy do osób, które są bombardowane wręcz, bo najprawdopodobniej dostają wiadomości nie tylko od naszych innych klientów, ale pewnie również od innych kont i w rezultacie te lidy nie są tak kaloryczne, nie będą przynosić takich samych przychodów, takich samych efektów, jak lidy pozyskiwane strategią, która jest bardziej kreatywna. Co mam przez to na myśli? Jakiś czas temu rozmawiałem z jednym z naszych klientów, który ma bardzo ciekawą ofertę. Mianowicie jego oferta pomaga stolarzom, którzy prowadzą swoje własne zakłady stolarskie w marketingu. Tutaj jest to nisza na tyle specyficzna, że nie ma wielu innych kont, które mają podobną ofertę. Musieliśmy znaleźć nową, lepszą strategię pozyskiwania osób na listę do cold outreachu. I to, co poleciłem temu klientowi, to, aby siadł na kilka godzin, najlepiej w 2 sesjach i zastanowił się oraz zrobił research, zrobił badanie rynku odnośnie tego, czy są na Instagramie konta polskich producentów produkujących drogie maszyny stolarskie, z których mógłby podbierać obserwujących. Dlaczego poleciłem mu właśnie to? Ponieważ kto będzie zostawiał obserwacje na koncie producenta drogich maszyn stolarskich, zazwyczaj będą to stolarze. I nie tylko będą to stolarze, ale będą to stolarze, którzy mają pieniądze. Więc szukamy profili, które będą obserwowane przez osoby, które mają problem, który rozwiązujemy oraz mają siłę nabywczą. Dla przykładu weźmy ofertę fitness. Więc scenariusz A zakłada, że idziemy po prostu na skróty i wrzucamy kilka innych kont, innych trenerów fitness, którzy mają marki osobiste na Instagramie, mają podobną ofertę i kradniemy ich obserwujących z małą skutecznością, ponieważ i tak to oni zaobserwowali tego konkretnego trenera, więc darzą go najprawdopodobniej większym zaufaniem niż ciebie. Ten konkretny trener ma 2 razy większy albo 3 razy większy współczynnik odpowiedzi na swoje wiadomości niż ty masz, pisząc do jego obserwujących, którzy nie są twoimi obserwującymi, więc jest to strategia mało skuteczna, którą polecam od razu odrzucić i skupić się na strategii lepszej, alternatywnej, mądrzejszej, czyli strategii nie bezpośredniej. I lepsza strategia polega właśnie na tym, aby zastanowić się, jakie profile będą obserwować osoby z twojej grupy docelowej, które mają pieniądze. Jeżeli masz ofertę fitness i pracujesz powiedzmy z kobietami 40+, które chcą schudnąć, wtedy możesz stworzyć na przykład sobie listę kont salonów beauty, salonów medycyny estetycznej, które oferują kosztowne zabiegi usuwania tłuszczu. Dlaczego? Ponieważ jeżeli jakaś kobieta zostawia obserwację na profilu kliniki beauty, która specjalizuje się w redukcji tkanki tłuszczowej, oznacza to, że najprawdopodobniej ta kobieta chce zredukować tkankę tłuszczową, a więc rozwiązać dokładnie ten sam problem, który rozwiązuje twoja oferta oraz ma pieniądze, ponieważ nie są to tanie zabiegi. Więc właśnie takie nieoczywiste strategie i ten sposób kreatywnego myślenia będzie sprawdzać się tutaj bardzo dobrze. Ok, więc zacznijmy od zakładki Similar Accounts, czyli zakładki, gdzie znajdujemy podobne konta. Tutaj trzeba bardzo uważać na to, żeby nie zrozumieć źle tego, jak działa ta zakładka. Bo ta zakładka służy do znajdywania podobnych kont. Więc przykładowo, jeżeli mamy ofertę fitness dla kobiet po 40, które chcą zrzucić tkankę tłuszczową i tutaj dla przykładu znalazłem taki przykładowy profil po krótkim googlowaniu. Więc załóżmy, że masz ofertę fitness i wpisujemy sobie ten profil tutaj. Następnie klikamy w zakładce Similar Accounts, aby znaleźć podobne profile do tego. Zaczną nam wyskakiwać inne profile podobne do tego profilu, który wpisaliśmy tutaj. I teraz to, czego nie chcemy robić w tym przypadku, to nie chcemy zaznaczać wszystkich tych profili i nie chcemy dodawać ich do naszej listy outreachu, ponieważ nie chcemy pisać do nich, do tych profili, tylko chcemy pisać do ich obserwujących. Niemniej jednak, w przypadku, gdy mamy na przykład ofertę, powiedzmy, że jest to oferta Setor i chcemy znaleźć osoby, które mają duże marki osobiste i które z sukcesem zarabiają, pozyskując klientów na swoje programy na Instagramie, możemy wykorzystać tę funkcję do wpisania profilu, który idealnie odzwierciedla profil naszego potencjalnego klienta. Weźmy sobie na przykład Darka. Więc wpisuję nazwę Darka, Jasion Darek. I teraz, zakładając, że nasza oferta pomaga markom osobistym zamieniać ich konta na Instagramie, ich DM-y, ich obserwujących, ich potencjał, rozmowy sprzedażowe, czyli taka oferta jak nasza, wtedy zaznaczenie wszystkich profili tutaj, a następnie dodanie ich do listy outreachu będzie jak najbardziej dobrym pomysłem. Mam nadzieję, że jest to już wystarczająco jasne, więc teraz wróćmy sobie do konta chirurg Agata Dąbek. Więc wracamy do przykładu oferty fitness, która pomaga kobietom po 40 zrzucić tłuszcz z brzucha lub sprawić, żeby ich zabiegi, ich starania w kierunku uzyskania szczuplejszego wyglądu były bardziej trwałe i bardziej bazowały na zdrowych nawykach. Więc powiedzmy, że to jest nasza strategia i teraz przeglądamy sobie profile i patrzymy. Mamy tutaj na przykład chirurgów plastycznych, centrum fizjoterapii, więc tutaj na przykład to mógłby być dobry pomysł, jeżeli nasza oferta pomagałaby rozwiązać problemy z bólami pleców, czy też z innymi rzeczami związanymi pośrednio
z fizjoterapią i z problemami, które rozwiązuje ten profil. Więc mamy tutaj dużo medycyny estetycznej, więc algorytm Instagrama, który podpowiada nam podobne konta, nie był w stanie specyficznie pokazać tych konkretnych, bardzo podobnych profili. Dlatego też będziemy szukać dalej. Liposukcja, Warszawa, Instagram. Tutaj znalazłem na przykład taki profil, korzystając z opcji wyszukiwania na Instagramie, jak liposukcja Kraków. 52 tysiące obserwujących ponad. Zobaczmy, jak ten profil zadziała. Przy czym Agatę już możemy zapisać sobie jako jeden z potencjalnych profili do tego, aby podbierać jej obserwujących. Więc szybko przeskoczymy sobie do zakładki Competition Followers i tutaj będziemy w stanie pobrać ostatnie 1000 followersów z tego danego konta. Wtedy automatycznie ostatnie 1000 obserwujących z tego konta będzie zasilało naszą listę outreachu i te konta będą pojawiać się tutaj. I takich profili polecam dodać sobie tutaj przynajmniej kilka, bądź nawet kilkanaście, ponieważ musimy pokryć 3000 osób miesięcznie, do których będziemy pisać. I co warto zaznaczyć, nie będziemy pisać do wszystkich z tych 3000 obserwujących, ponieważ Setor jest w stanie inteligentnie sprawdzać profile osób, do których ma napisać, zanim do nich napisze i nie pisać do osób, które nie są w Twojej grupie docelowej. Jak to zrobić? Przejdziemy do tego już za chwilę. Wracamy więc do naszej zakładki Similar Accounts. Bierzemy sobie naszą liposukcję Kraków, co również powinniśmy dodać do listy pobierania ostatniego 1000 obserwujących, więc wpisalibyśmy tutaj nazwę, kliknęli Q-Scrape i byłoby to wystarczające. Więc mamy już 2 konta, 2000 kontaktów w naszej liście outreachu, więc zaczyna się robić tutaj całkiem rozsądna pula. Szukamy więcej takich kont, ponieważ w tej puli polecam mieć przynajmniej kilkanaście profili i też świadomie nie schodzimy głębiej niż ostatnie 1000 obserwujących, ponieważ gdybyśmy szli po 10, 15, może 20 albo 50 tysięcy obserwujących, w końcu docieralibyśmy do profili, które zaobserwowały liposukcję w Krakowie kilka lat temu i najprawdopodobniej nie jest to problem, który występował ostatnio, który występował teraz, w ostatnim czasie. A to właśnie osoby, które teraz w tym momencie czują, że chcą rozwiązać ten konkretny problem, jakim jest nadmiar tkanki tłuszczowej, są kimś, do kogo chcemy kierować naszą ofertę. Jeżeli ktoś nie ma już tego problemu, to nie ma mowy o sprzedaży. Co tutaj widzimy? Naszym oczom ukazują się profile, jednak nie są to profile bezpośrednio związane z liposukcją. Więc w tym przypadku wyszukiwanie na Google i wyszukiwanie na Instagramie dużo szybciej pozwoli nam uzyskać te kilkanaście profili, które specjalizują się w liposukcji, jeżeli to jest elementem naszej strategii. Kolejną zakładką, zaraz po Competition Followers, które już omawialiśmy, gdzie chcemy skomponować listę przynajmniej kilkunastu profili, które mają wysoki poziom dopasowania w naszej grupie docelowej, mamy również zakładkę Competition Monitor. Ta zakładka różni się tym, że nie będziemy dodawać do listy osób w dół, czyli nie będziemy dodawać wcześniejszego 1000 obserwujących dla każdego z tych kilkunastu profilów, ale będziemy monitorować nowych obserwujących. I tutaj polecam wykazać się szczególną uwagą i dodać takie profile, które mają naprawdę bardzo dobry poziom dopasowania i które są obserwowane przez osoby, które mają wyraźną, jasną intencję rozwiązania jakiegoś problemu. Ponieważ jeżeli ta osoba teraz, w tym momencie zostawia obserwację na profilu, który na przykład specjalizuje się w liposukcji, oznacza to, że ta osoba w tym momencie szuka rozwiązania swojego problemu. Jeżeli napiszemy do niej, są duże szanse, że będzie bardziej zainteresowana naszą ofertą niż osoba numer 1000 obserwująca ten profil. Ponieważ osoba numer 1000 wyraziła te intencje już jakiś czas temu. A w kolejnej zakładce mamy również możliwość pisania przez dodawanie do listy outreachu osób, które lajkują nasze posty. Jeżeli chcemy to robić, wystarczy, że tutaj klikniemy AI on i już AI będzie co 10 minut skanowało osoby lajkujące Twój content i będzie dodawało je do listy outreachu. Przy czym jeżeli pod Twoimi postami jest bardzo dużo różnych osób i na przykład robisz content typowo viralowy i nasycenie Twoich lajkujących idealnym profilem Twojego potencjalnego klienta jest niskie, czyli po prostu mało osób z tych, które lajkują, są Twoimi potencjalnymi klientami, wtedy najlepiej jest zostawić to wyłączone, ponieważ każdego dnia możemy maksymalnie do 100 osób wysyłać wiadomości. Nie chcemy, aby ten limit 100 osób dziennie był zapychany niskiej jakości źródłami, niskiej jakości kontami. W następnej zakładce możemy podejrzeć sobie naszą listę outreachu. Można tutaj też filtrować, zobaczyć, które wiadomości zostały wysłane. Możemy zobaczyć, które profile zostały pominięte, bo nie pasują do naszego profilu idealnego klienta. I w przedostatniej zakładce konfigurujemy wiadomość, którą będziemy wysyłać do osób właśnie z tej listy. Więc zwróć uwagę na to, aby ta wiadomość była dopasowana do tego, że piszesz do osób, które bardzo często Cię nie obserwują. Więc te wiadomości nie powinny mieć treści w stylu hej, dziękuję za obserwację i tak dalej, ponieważ te osoby nie będą Ciebie obserwowały. Tutaj również możemy podejrzeć, które wiadomości są najskuteczniejsze i polecam patrzeć nie tylko na ten procent, czyli procent osób, które odpowiedziały, ale również na współczynnik konwersji, czyli ile procent z osób, do których wysłaliśmy tę wiadomość, skonwertowało później na rozmowę. Ponieważ to właśnie ta metryka jest
ważniejsza. Ale uwaga, w momencie, w którym nie mamy jeszcze 200 odpowiedzi, tak jak na przykład tutaj, te wyniki są niemiarodajne, bo będą po prostu bardzo zawyżone, tak jak na przykład w tym przypadku. Więc nie chcemy bazować na tych liczbach, dopóki nie mają przynajmniej 200 odpowiedzi na wiadomość cold outreach. Dalej, aby cold outreach mógł działać, należy przejść do zakładki ustawienia. Tutaj możemy również ustawić, ile tych wiadomości dziennie będziemy wysyłać. Jeżeli dopiero zaczynasz, to polecam zacząć od 30 do 50 i następnie co 2-3 dni zwiększać to o 10. Tutaj w zakładce po lewej stronie należy mieć włączony cold outreach. Abyśmy pisali do osób z tej listy, która jest zasilana różnymi źródłami, które konfigurowaliśmy. Następnie te opcje, czyli Override Qualification, chcemy mieć wyłączoną, ponieważ gdybyśmy włączyli ją, pomijalibyśmy zaawansowaną kwalifikację, czego nie chcemy robić i pisalibyśmy po prostu do wszystkich. Oczywiście są sytuacje, w których to jest pożądane, ale dla większości biznesów chcemy pisać do osób, które mają wysoki potencjał bycia w naszej grupie docelowej. Gdzie to skonfigurować? Jest to bardzo proste. Przechodzimy do zakładki Persona i w zakładce Persona, gdzie konfigurujemy naszą ofertę, problemy, które rozwiązujemy, cele, które pomagamy osiągnąć, nasze zdarzenie konwersji, zasoby, czyli np. lead magnety, filmiki, VSL, jak i również zakładkę, w której ustawiamy kryteria kwalifikacji. I właśnie w tej zakładce zjeżdżamy w dół, upewniamy się, że nasza zaawansowana kwalifikacja jest włączona, a więc odfiltrujemy profile, które nie pasują do profilu idealnego klienta, zanim do nich napiszemy, przez co mniej wiadomości będzie zmarnowanych i więcej z tych 100 osób, do których każdego dnia będziemy wysyłać wiadomość, będzie spełniać nasze kryteria kwalifikacji. Jak to działa? Jest to bardzo proste. Możemy na przykład ustawić, aby pomijać mężczyzn, pomijać kobiety, jeżeli nasza oferta jest skierowana tylko do mężczyzn. Możemy na przykład pomijać profile bez zdjęcia, profile prywatne, więc na przykład w moim przypadku, gdy piszę do osób, które mają marki osobiste, chcę pomijać profile, które nie mają zdjęcia, ponieważ najczęściej, jeżeli ktoś ma markę osobistą, ma ustawione zdjęcie i nie ma profilu prywatnego, więc również pomijam profile prywatne, pomijam profile z pustym bio, z pustym opisem, pomijam profile bez linku, mam wyłączone, ponieważ niektóre osoby nie mają po prostu ustawionego linku, mimo że mają oferty high ticket. Możemy pomijać profile bez wyróżnionych relacji, profile bez postów oraz konta prywatne. Chodzi tutaj o ustawienie tego, czy dany profil jest firmą, czy też nie. Mamy również opcję pomijania kont z liczbą obserwujących mniejszą niż jakiś poziom. Możemy również pomijać konta z większą ilością obserwujących, więc jeżeli nie chcesz pisać do influencerów, możesz ustawić to i nakreślić tutaj, aby nie pisać do profili, które mają więcej niż 10 000, 50 000 obserwujących. Możemy pomijać konta z mniejszą liczbą postów niż jakaś liczba, ale niektóre konta czasami po prostu nie publikują tak dużo postów, więc mam to tutaj wyłączone. I teraz najważniejszą funkcją w tym całym narzędziu kwalifikacji jest nasz kwalifikator AI, gdzie naszym zadaniem jest wpisać bardzo jasne pytanie, na które można odpowiedzieć tak albo nie dla każdego profilu, które będzie filtrować dla nas potencjalnych klientów. AI będzie wtedy analizować zdjęcia, posty, bio, czyli opis, linki i generalnie cały profil użytkownika, zanim do niego napiszę i będzie starało się odpowiedzieć właśnie na to pytanie. W moim przypadku jest to pytanie, czy ten profil jest coachem, trenerem lub konsultantem pozyskującym klientów przez DM-y na Instagramie. Jeżeli AI będzie widziało, że tak, wtedy będzie pisać. Jeżeli będzie jasno widziało, że nie, wtedy nie będzie pisać. Ale co się dzieje, gdy AI nie jest pewne? I właśnie to konfigurujemy tutaj na dole. Więc tutaj opcja nie pomijaj niepewnych jest wyłączona. Więc jeżeli chcę pomijać osoby, co do których nie jesteśmy pewni, bo trudno jest ocenić, czy ta osoba jest coachem, trenerem lub coś sprzedaje, wtedy możemy ustawić, włączyć i wtedy nie będziemy pomijać niepewnych osób. Ja jednak chcę pomijać niepewne osoby, więc zostawiam to wyłączone. Możemy również filtrować nowe wiadomości DM, które przychodzą do nas, zanim AI odpowie i u mnie jest to włączone, żeby po prostu AI nie odpisywało moim znajomym, którzy nie są właścicielami ofert high ticket. Więc w momencie, gdy mamy to skonfigurowane i mamy naszą listę cold outreachu, którą przed chwilą omawialiśmy tutaj, wtedy każdy z tych 100 osób dziennie, do których będziemy wysyłać wiadomość cold outreach za pomocą naszej wtyczki, będzie przechodzić przez proces filtracji, kwalifikacji i AI będzie rozpoznawać to, czy dany profil spełnia nasze kryteria. Teraz przejdziemy do zakładki tryb recovery. W tej zakładce możemy skonfigurować dzienną ilość wskrzeszonych konwersacji. Więc ustawiamy tutaj, do ilu osób, spośród osób, z którymi kiedyś rozmawialiśmy i ta rozmowa urwała się gdzieś w środku, będziemy wysyłać wiadomość, która striggeruje to, żeby ta osoba nam odpowiedziała, dzięki czemu Setor będzie w stanie przejąć tę rozmowę i prowadzić ją dalej w kierunku konwersji. Tutaj możemy ustawić sobie taką wiadomość, powiedzmy, że będzie to wiadomość jesteś. I teraz, gdy to ustawienie jest aktywne i tutaj w prawym górnym rogu również aktywujemy tryb recovery, powiedzmy, ustawmy sobie 50 osób. Tu wiadomością, i oczywiście może to być inna wiadomość, możesz na przykład wykorzystać to, że masz jakiś nowy lead magnet lub organizujesz webinar i napisać do osób, z którymi urwała się rozmowa w ostatnich tygodniach, miesiącach i zaprosić ich na przykład na webinar. To, co zostało nam do omówienia, to ustawienia comment to DM oraz automatyzację. Komentarz od DM-a jest to bardzo
prosta funkcja, w której na przykład za pomocą jakiegoś słowa kluczowego, jak słowo oferta, więc powiedzmy, że robisz sobie rolkę, rolka ma jakiś content i na końcu lub w opisie pojawia się wezwanie do działania. Skomentuj oferta, aby otrzymać mój bezpłatny blueprint tworzenia skutecznej oferty. Wtedy osoby, komentując dokładnie tym słowem kluczowym oferta, będą triggerowały to, że setor wyśle do nich konkretną wiadomość. I tutaj to, co jest bardzo ważne, to, że nie polecam w pierwszej wiadomości od razu wysyłać na przykład linku. Po pierwsze, Instagram niespecjalnie przepada za tym, gdy wysyłamy dużą ilość linków i słyszałem historię o osobach, które na przykład korzystając z automatyzacji ManyChata blokowały sobie konta, więc warto na to uważać. I mieliśmy jeszcze takich przypadków w przypadku Setora, ponieważ mamy też mocne zabezpieczenia przed tym, żeby żaden z naszych klientów nie miał żadnych ostrzeżeń, nie miał żadnych limitów. To, co polecam robić, to ustawić tę automatyzację tak, aby ten komentarz, na przykład komentarz oferta, triggerował pytanie wysyłane przez Setora, które najpierw doprowadzi do tego, że ta osoba odpowie nam, dzięki czemu będziemy mogli prowadzić tę konwersację. Więc możemy przykładowo w pierwszej wiadomości napisać: jesteś? Widziałem, że zgłosiłeś się po bezpłatny trening. I wtedy ta osoba, jeżeli jest zaangażowana, odpisz nam: tak, wysyłam bezpłatny trening i stąd możemy dalej prowadzić rozmowę w kierunku konwersji. I tak w dużym skrócie, w dużym uproszczeniu to powinno wyglądać. Możemy również sprawdzać, które słowa kluczowe, które automatyzacje mają najwyższe konwersje. Tutaj w tym przypadku osoby, które zgłosiły się po lead magnet używając słowa kluczowego oferta, skonwertowały na 7,1%, co u tego klienta jest powyżej średniej, dobry wynik. I tutaj, gdybyśmy mieli inne automatyzacje, inne słowa kluczowe, możemy porównywać, który rodzaj kontentu jest najskuteczniejszy w pozyskiwaniu osób konwertujących. Przy czym tutaj również chcemy zwrócić uwagę na istotność statystyczną, więc jeżeli nie mamy przynajmniej 200 aktywacji, nie powinniśmy porównywać tego, czy ten rodzaj kontentu z tym konkretnym rodzajem słowa kluczowego jest skuteczniejszy od drugiego, bo mamy po prostu za mało danych. I konfigurujemy to następująco. Klikamy dodaj, nazywamy naszą automatyzację, przykładowo e-book. Możemy uruchomić to, aby aktywowała się na dowolny komentarz. Wtedy należy uważać, ponieważ każda osoba komentująca nasz content w jakikolwiek sposób będzie otrzymywać tę wiadomość, więc trzeba to robić po prostu świadomie, z rozwagą. Załóżmy, że nie chcemy tego robić i wpisujemy po prostu słowa kluczowe e-book. Wtedy, gdy ktoś wpisze e-book, na pewności możemy wpisać to w każdym możliwym scenariuszu, przy czym i tak Setor będzie aktywował się za każdym razem, kiedy ktoś wpisze po prostu ten ciąg znaków i możemy następnie wrzucić konkretny materiał z wezwaniem do działania, aby skomentować ten konkretny post. Możemy zastosować to do wszystkich postów, co polecam robić, i następnie wrzucać treści, które mają różne słowa kluczowe, jeżeli chcesz porównywać te treści. Jeżeli nie, to oczywiście możesz mieć to samo słowo kluczowe we wszystkich i wtedy najpierw tworząc automatyzację oraz zaznaczając zastosuj do wszystkich postów, a następnie wrzucając ten konkretny post, rolkę, karuzelę ze słowem kluczowym, zbierać nowe lidy, nowe rozpoczęte rozmowy i później porównywać, która rolka, która karuzela generuje najwyższy współczynnik konwersji i w ten sposób na bieżąco dostosowywać swoją strategię kontentową do tego, co zarabia Ci najwięcej pieniędzy. Na samym dole konfigurujemy wiadomość DM. Powiedzmy, że jest to wiadomość: jesteś. Widziałem chyba Twój komentarz odnośnie e-booka. Polecam również zaznaczyć odpowiedź także na komentarz. Doszła wiadomość. I tutaj warto jest również stworzyć do tego scenariusz, taki krótki pilotaż i polega to po prostu na tym, że przechodzimy sobie do testowego czatu i tłumaczymy Setorowi, co ma robić, gdy ktoś odpowie nam na taką wiadomość. Gdy ktoś odpowie nam na taką wiadomość lub podobną, zawsze, bardzo ważne, musisz wysłać tej osobie e-booka, link przykład.pl/ebook, a następnie zadać pytanie ze skryptu poniżej. Bierzemy tę wiadomość tutaj i żeby mieć to zorganizowane ładnie, nazywamy to scenariusz lead magnet. Więc gdy ktoś odpowie nam na taką wiadomość lub podobną, jesteś, widziałem chyba Twój komentarz odnośnie e-booka, ktoś odpowie nam na przykład tak, poproszę, zawsze Setor wyśle wtedy tej osobie e-booka, to może być link, ale też polecam korzystać z zakładki pliki i tutaj wrzucić tego e-booka, a następnie skopiować do niego ścieżkę, zamknąć i zamiast wysyłać linki, co jest zachowaniem nie do końca lubianym przez algorytmy Instagrama, wstawić ten link do ścieżki konkretnego zasobu, który nie będzie wysłany jako link, ale będzie wysłany jako osadzony PDF. Więc w ten sposób robimy scenariusz, który pozwala nam zamieniać komentarze pod naszymi rolkami, pod naszymi treściami, rozpoczęte rozmowy. Niedawno dodaliśmy również funkcję automatyzacji, gdzie jesteśmy w stanie tworzyć bardziej zaawansowane ścieżki logiczne, które pozwalają nam wykorzystywać różne strategie lead magnetów oraz follow-upów do generowania więcej konsultacji. Przykładowo posłużę się tutaj automatyzacją, którą ma zrobiony mój trener u siebie na koncie, którym się opiekuję, gdzie w momencie, gdy użytkownik skomentuje post lub
rolkę i możemy ustawić to dla wszystkich postów, możemy dla specyficznych postów lub rolek ustawić to, lub możemy ustawić to dla następnego postu lub rolki, który wrzucimy. Wtedy wysyłamy wiadomość powitalną. Cześć, proszę kliknij przycisk poniżej, aby otrzymać mój trening hollywoodzkiej sylwetki. Zwróć proszę uwagę na to, że musisz obserwować moje konto, aby otrzymać do tego dostęp. Ta osoba może kliknąć I want this, co konfigurujemy sobie tutaj. I na tej zasadzie możemy tworzyć właśnie takie ścieżki logiczne. Następnie mamy dodany warunek. Sprawdzamy, czy ta osoba nas obserwuje. Jeżeli nie, wtedy wysyłamy tę wiadomość. Hej, zaobserwuj mnie proszę, aby otrzymać swój trening hollywoodzkiej sylwetki. A następnie powrót do sprawdzenia, więc mamy tutaj etap sprawdzający. I dopiero gdy ta osoba zaobserwuje konto, wtedy wysyłamy lead magnet. Tutaj jest trening, swoją drogą, jak twój postęp na siłowni. Tutaj mamy skonfigurowany link, wysyłany jest trening i następnie opóźnienie, po 15 minutach wysyłamy DM-a. Cześć, tutaj niezautomatyzowany Luigi. Jaki jest twój główny cel z twoją sylwetką? W tym momencie może będę w stanie pomóc. Później, po 2 godzinach mamy pierwszy follow-up. Cześć, czy dotarła moja wiadomość? I po 4 godzinach mamy kolejny follow-up, 2 znaki zapytania. Więc jest to przykład tego, co możesz tutaj tworzyć. Polecam się tym pobawić, polecam sobie to sprawdzić, bo w ten sposób jesteśmy w stanie tworzyć bardziej wyrafinowane formy pozyskiwania klientów i bardziej wyrafinowane kampanie. I aby stworzyć swoją pierwszą automatyzację, wystarczy, że przejdziesz do Lead Generation, Automation Flows i w prawym górnym rogu klikniesz Create Flow. Jeżeli potrzebujesz z tym więcej wsparcia, odezwij się do nas na WhatsAppie i będziemy wtedy w stanie pokierować Cię do tego, czego potrzebujesz. Na ten moment jednak to, na czym chcę, żebyś skupił lub skupiła się najbardziej, to zakładka Cold Outreach, ponieważ tak jak omawialiśmy na samym początku, ta funkcja jest w stanie dostarczyć dodatkowe kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych do Twojego biznesu już w najbliższym miesiącu. Więc najpierw polecam przejść do skonfigurowania zakładki Cold Outreach, a następnie, jeżeli prowadzisz strategie organiczne, wrzucasz content, upewnić się, że w pełni wykorzystujesz możliwości, które daje Ci Setor AI w konwertowaniu komentujących, lajkujących do rozpoczętych rozmów, następnie umówionych rozmów sprzedażowych lub sprzedaży i ostatecznie większych zysków. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Życzę powodzenia w konfiguracji. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, zapraszam do kontaktu z nami i życzę Ci rekordowych miesięcy. Do zobaczenia.